Witam Was serdecznie. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić kolejny model z klocków Lepin. Model wzorowany na klockach Lego. Jest to UCS Star Wars Slave 1. Statek Django, jak i Boby Fetta. Z ojca na syna został miał go na początku, nim latał Django, później jacyś łowcy nim latali i w końcu też i Boba nim latał. W starej trylogii Gwiezdnych Wojen był on bardzo mało pokazany, w tej nowej troszkę więcej. Jak widzicie, model jest dość duży, zaraz go omówimy. Tak jak mówiłem, są to klocki klocki Lepin, podróbka kupiona z AliExpress. Kolejny zestaw. Kupiłem go, bo bardzo mi się podoba ten statek. Patrolowo-szturmowy stateczek to jest. Tak opisują go, Slave 1. Czas oczekiwania, może zacznijmy właśnie od czasu oczekiwania. Jak zwykle kupiłem go gdzieś tam z opcją transportu przez DHL-a, więc było to około 2 tygodni. Cena na polskie, jak dolar stał około 4 zł, ponad 4 zł, no to wyszło tam gdzieś 300 zł za niego. W Polsce cena tego zestawu jest, waha się od 850 zł za nowy, oryginalne, mówię o oryginalnych klockach, nawet do 1500. Więc wydaje mi się, że te 300 zł wydane na ten model, który będzie stał, jest całkiem przyzwoita. Mamy figurkę oczywiście Boba Fett. Mamy szturmowca. Mamy jakiegoś gościa z Imperium. No i mało ważna ta figurka dla mnie. Han Solo. Karbonit, w którym znajdował się Han Solo. Będę mógł Wam pokazać też z oryginalnego zestawu, bo mam też oryginalny zestaw Slave'a, ale zupełnie inny. Nie UCS-a, tylko inny, ale to za chwilkę. Co do samych figurek, no to jak widzicie, jak się prezentują. Zacznijmy od Boby i jego pelerynki sterczącej, źle wykrochmalonej, sztywnej jakiejś tak strasznie. Sam Boba jest wykonany całkiem dobrze, tylko widzicie, to są właśnie figurki Lepina, które powinna głowa zejść, ale jest to dość ciężko. Główka utknęła w środku w garnku, nie wiem jak ją wyciągnąć. Przy wcześniejszych próbach jakoś to się tam udawało. Założymy mu pelerynkę. Spróbujemy tą głowę wydostać z garnku. O, udało się. Jest Boba jakiś taki z taką minką. Buźka nie jest podwójna. Wykonanie tej figurki, tak jak przed chwilką widzieliście, głowa utknęła. I zdarza się to we wszystkich prawie figurkach, chociaż może nie ma też reguły jakiejś, czy one tam zostają, czy nie. Na przykład tutaj już nóżki się mocno trzymają, ale w tej figurce na przykład nogi się rozchodzą na boki. O, cyk, cyk i bez żadnej jakiegoś większej siły. Więc dla mnie figurki tutaj w tym zestawie są jakie są. Są dobrze wykonane. Mają tutaj na przykład od odlewów jakieś na czubku głowy. Ten szturmowiec ma, widać, że był odlewany i jakieś takie pozostałości małe. Pewnie kamera tego nie pokaże. Ten ludzik, no całkiem dobrze jest. Głowa, kapelusik. No dobra, Han Solo. Przejdźmy do Hana Solo. Bobę zaraz będziemy porównywać z oryginalnym Bobą z zestawu z 2010 roku. Han Solo. Nie wiem, czy łapie ostrość kamera.
Han Solo ma dwie buźki, w sensie podwójną buźkę. Jedna jest taka. O Jezus, chyba muszę to kombinerkami obkręcać. Bardzo ciężko chodzi. To jest taka buźka. Nieuśmiechnięta, jakaś taka bardziej jakby był właśnie w karbonicie. Chyba to jest nawet ta z karbonitu. Ta druga buźka jest taka czuprynka Hanna Solo. Przekręcimy znowu głowę w swojej koszuli wspaniałej Han Solo. Przyczepimy go do podstawki. No i karbonit. Dobra, zacznijmy może porównanie tych figurek. No, póki omawiamy figurki, to może zaczniemy porównanie. Ustawimy karbonity. Zaczniemy od karbonitów. Obrócimy troszkę. Czy widać różnicę? To jest karbonit Lepina, a to jest karbonit Lego. Nadruki na twarzy pewnie nie widać, bo się światło odbija. Nie wiem, jak to ustawić dobrze, to żeby było widoczne. Takie mam oświetlenie, nie inne, przepraszam. Ten nadruk na tej buźce jest zupełnie inny. Trochę inaczej się prezentuje. Plastik widać też, że jest inny, jest taki trochę ciemniejszy. Ale nadruki wszystkie są naprawdę identyczne. Jakieś takie drobne szczegóły, to wszystko jest identyczne. Tylko ten grymas na buzi w tym miejscu jest inny. Tutaj zupełnie niczym się nie różnią, tylko tutaj mamy w środku nadruk Lego, a tutaj nie mamy. Odstawmy na razie na bok karbonity, porównajmy Hanna Solo, figurkę z Solo. Hanna Solo, zdejmiemy kamerę. Więc mamy oryginalnego Hanna Solo, którego buźka się prezentuje, nie łapie ostrości. O, może tak. To jest oryginalny Han Solo, a to jest Han Solo z klocków Lepin. Kolory delikatnie się różnią. Tu jest nadruk wyraźniejszy na tej figurce, choć to jest figurka z 2010 roku, a to jest figurka, nie wiem kiedy Lepin zaczął kombinować z tymi figurkami. Niestety ten Han Solo chyba nie ma podwójnej buźki. Nie ma, ale jak widzicie, figurka szybciej odejdzie od podstawki niż miałoby się rozpaść coś w niej. No tutaj też, ale jak widzieliście w Szturmowcu, to było zupełnie inaczej. Tutaj głowa obraca się i schodzi zupełnie inaczej niż w tamtym przypadku. Gdzie ta czupryna? Co jeszcze o tych figurkach? No według mnie jest całkiem dobrze ta figurka wykonana. Akurat ten nadruk na buzi i ta fryzura zachodząca na oczy, gdzieś mu wyżej chyba te oczy nadrukowali, taka bardziej toporna jakby była ta buzia, większa przerwa między oczami i brwi, zupełnie inny kształt brwi, ale no widać, że jest też i różnie wykonana twarz. Postaram się zrobić jeszcze zdjęcia w lepszej jakości i wrzucić je zaraz tutaj po porównaniu. Tutaj więcej nic nie ma do powiedzenia. Zatem jeszcze raz możemy powiedzieć oryginalny klocki Lego, no i podróbka. Sami widzicie, że jakiejś większej różnicy nie ma. Figurka, jest możliwość włożenia jej tu w karbonit. Cyk, cyk. I Han Solo jest już zamrożony, zahibernowany, czy tam zamrożony. Cyk, proszę bardzo. Szturmowca sobie odpuścimy, bo
nie mam takiego szturmowca, mam jakieś innych. Chyba takiego nie mam, zaraz zerknę. Nie, akurat tego nie mam oryginalnego. Więc Lepin. Buźka też taka toporna. Te nadruki są takie toporne. W tym miejscu po prostu jest chyba, powinno być drobniejsza ta buźka trochę. Może skala nie jest zachowana w porównaniu do Lego. Zakładamy garnek i figurka idzie na razie w odstawkę. Oryginalny Boba, jak i podróbka. Oczywiście strój troszkę inny. Oryginalny Boba i Boba z klocków Lepina. Nadruki na hełmach widać, że są identyczne. Nie widać. Chyba nie widać. Nie wiem. Dobra. Buźki. Tu jest nieogolony Boba. A tu jest inna buźka. Jak widać też tutaj szczegóły tej buźki są zupełnie inne. Jak i na tej buźce są zupełnie inne. Hełmy za wiele się niczym nie różnią. Ten ma tylko w środku nadruk Lego, czego kamera nie ogarnie, a ten ma cyferkę numer 2. Pelerynki zupełnie inne. Przepraszam Was za awarię. Boba, tak jak mówię, szybciej rozerwie się w pasie niż gdziekolwiek indziej. Tutaj zejdzie hełm, tak jak powinno to być dokładnie. Jak widać zupełnie inne pelerynki, może nie doczytałem. Mam nadzieję, że nie robię dużej wtopy i nie jest to Django Fett, tylko Boba. Bo co by robił Django razem w parze z Hanem Solo? Nie ten czas. Więc jak widzicie, zupełnie trochę inaczej wykonane pelerynki. Tył figurki jest identycznie, silniki, plecaki odrzutowe, które pozwalały mu tam się przemieszczać. Niekoniecznie latać bardzo długo, ale przemieszczać się, wykonywać jakieś skoki i jakieś takie różne wygibasy. Tak się prezentują figurki Boby. Całkiem fajnie. Nawet tutaj widać zniszczenia na hełmie, są identyczne. Tutaj nawet jakby ten oryginalny widać miał takie przeprasowanie, a ten nie ma tego od odlewów. Taki odlew, jak forma zostawia taki pasek. Dobra, przejdźmy do statku. Na razie figurki odstawimy na bok. Przejdźmy do statku, który jest, tak jak mówiłem, dość duży i ma dość dużo szczegółów. Nie będę ustawiał szerokiego kąta na kamerze, bo wtedy będzie ogarniał pół pokoju, a to nie ma sensu. Minusy, bo chyba zawsze zaczynam od minusów i ich kilka jest. Zacznijmy od takich najbardziej widocznych. Są to te klocki, które nie są w kolorze tych, a powinny być. Jest to związane z tym, że Lepin stosuje kilka innych elementów kolorystycznych, by Lego jakoś tam, nie wiem, czy się nie przyczepiło, pewnie i tak się sądzą z nimi za te wszystkie podróbki i te inne rzeczy, które oni robią i kradną i podrabiają Lego. Ustawię kamerę na statywie i troszkę opowiemy o statku. Tak jak mówiłem, dużo szczegółów jest zastosowanych tutaj w tym statku. Otwierają się klapy i to też jest jakiś tam minus, bo są one jakieś takie chyba niekoniecznie fajnie dopracowane.
może tam coś się poluźniło. Kolejnym minusem dużym jest brak zastosowania tutaj jakichś elementów mocujących, co sprawia, że trzymając statek w ręku, gdzieś tam go przenosząc, on się robi taki luźny. Jak widzicie, tutaj klocki mają jakieś tam delikatne szpary. Zaraz go postawię na stojak, bo ma stojak. Z tej strony to samo. Luźny ten element. Nie wydaje mi się, by on bym coś przeoczył w budowaniu go i według mnie tu powinno być jeszcze jakieś mocowanie, a on jest mocowany w tym miejscu na zatrzask i w tym miejscu na zatrzask. To można zdemontować tą ściankę. Dużo szczegółów, klocki nie do kolorów. Szyba w tym przypadku wykonana z bardzo dobrej jakości plastiku, jest przejrzysta, nie jest jakaś matowa, jakiś taki tandetny plastik. Naklejki są bardzo fajnie wykonane. Tutaj gdzieś tam zastosowałem jakiś zły jeden klocek, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku. No i z minusów to chyba wszystko, ponieważ statek naprawdę prezentuje się super. Postawimy go zaraz na stojak. Do statku dołączony stojaczek bardzo fajny, zgrabny i oczywiście z opisem statku. No, jak to w modelach UCS Star Wars bardzo fajnie się to prezentuje. Podczepimy statek i będę mógł go pokazać w całej prezentacji. Kamerę zdejmiemy ze statywu. Zespół silnikowy, silniki i różne jakieś elementy bardzo odwzorowane i dużo szczegółów. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie się prezentuje tutaj ten statek. Jakieś elementy ruchome tutaj ma, jakiś to jest taki luk ładunkowy czy coś takiego, stąd jak się wrzuci do środka do statku karbonit z Hanem Solo, to tędy on tutaj sobie wypada. Śluza do łączenia się z innymi statkami, silniki i ruchome skrzydełka, które fajnie się prezentują. I teraz działko, które, tak jak mówiłem, nie wiem czy będzie tutaj widać, czy to światło ogarnie, klocki jak są dopasowane. No to widzicie, w Lego takie rzeczy się nie zdarzają. W Lepinie jak najbardziej powszechne to jest w łączeniu klocków. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że równomiernie ze składaniem tego statku składałem prom Kylo Rena i jednak jest duża różnica, jak się patrzy, jak się składa i jak się łączy te wszystkie klocki, to jednak te klocki Lepin sprawiają więcej trudności w takiej fizycznej w szczepieniu. Po 2-3 godzinach trzeba sobie zrobić jakąś tam może delikatną przerwę, bo paluchy bolą. Chyba że ja po prostu jestem jakiś taki, że na to zwracam uwagę, ale przy łączeniu elementów w statku Kylo Rena tego nie było. Tutaj mamy jakieś takie szczegóły, które oni fajnie zaprezentowali w tym statku. Kabina Boby, tutaj jest jego kokpit, który się dostosowuje do pozycji. Jak leciał, to tutaj się przemieszczało. Wsadzimy Bobę. Tyk. Dużo szczegółów w kabinie. I sobie Boba siedzi tutaj i pilotuje stateczek. Jeszcze taki rzut oka. Boba sobie siedzi. Trochę światło się zmieniło, bo słońce zaczęło walić w okno. Tak jak mówiłem, kabina, dużo szczegółów, jakichś takich wyeksponowanych. Teraz pokażę Wam, jak w środku prezentuje się po zdjęciu tej bocznego panelu statek.
Weźmiemy karbonit, statyw, cyk. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Cały ten mechanizm. O właśnie. Tak, więc wrzucamy Hanna Solo w karbonicie w tym miejscu. Cyk. I włas się zamyka i Han Solo elegancko jest schowany. Tu jest panel boczny. Tak jak wam mówiłem, jest tylko zamocowany na tych dwóch klockach, plus tu jest taki klocek dorzucony. Według mnie, o czym wspominałem, powinno być to tutaj jeszcze w tym miejscu przymocowane. Tu jest też klapa z jakąś rakietnicą, rakietą, jakimś działkiem. Cyk się chowa i przyczepimy to elegancko w tym miejscu. Panel się już trzyma. Oj, sorry. Doczepimy działko. No i tak się to prezentuje. Pokażę wam teraz mój drugi zestaw Slave'a. Porównamy wielkościowo go do tego. To będzie model 8097, z tego co dobrze pamiętam. Zrobiłem sobie też do niego stojak. Jest o wiele mniejszy. W związku z tym, że nie jest to UCS. Jest to zwykły zestaw wydany w 2010 roku. Do niego był jeszcze łowca nagród Bosk. Kurde, jak to światło tutaj brzydko teraz pada. No i Han Solo w karbonicie i model ten też gdzieś tam zakupiłem sobie. Brakowało mi tam kilka klocków przy składaniu go. Tu już znacznie mniej szczegółów. Jak widzicie, przy zmianie pozycji lotu kabina samoczynnie się ustawia, więc jeśli był samolot tak i startował, to tutaj boba się samoczynnie ustawiał. Stojaczek też sobie zrobiłem sam. Teraz widzicie porównanie tych dwóch statków, jaka jest wielkość. Cena tego zestawu używanego 300 zł, cena zestawu nowego 300 zł. Prezentacja zupełnie inna. Klocki Lego, klocki Lepin. Z 1,5 metra nie widać różnicy. Jeśli ktoś przyjdzie i się będzie przyglądał, ktoś kto nie wie, że to są klocki Lepin, też nie będzie wiedział. Według mnie warto kupić klocki Lepin, jeśli ktoś chce sobie takowe w domu postawić i zaprezentować. Więc ja będę polecał te klocki bez względu na to, czy służą też do zabawy, czy nie, dla dzieciaków. No ale można kupić, można postawić, można się bawić. Nie jest to typowa tandeta, na jakie trafiałem. Kiedyś tu syn sobie tam zażyczył kupić jakiś taki malutki zestawik tam za 10-15 zł i po prostu to były klocki tragedia. A te klocki Lepin naprawdę są bliskie klockom Lego. Prezentują się jak klocki Lego, za co Lego pewnie Lepina będzie ścigał.
O minusach opowiedziałem, o plusach też opowiedziałem. Jeśli macie jakieś pytania związane co do klocków Lepin, jak i dodanych jakichś tych modeli, to zapraszam do komentowania, do klikania lubię to lub nie lubię to, jeśli komuś się nie podoba. Więc kolejny odcinek na pewno nagram za jakiś czas. Jeśli zdecyduję się, co mam sobie zakupić, wydaje mi się, że Taja sobie kupię albo ARC 170. Tak mi się wydaje, że ma takie oznaczenie, ponieważ mam oryginalnego. Można by było kupić do porównania, jak jest wykonany, chociaż w tym przypadku tutaj tu przy Slave'ach nie jesteśmy tak mocno w stanie porównać ich wykonania jednego jak i drugiego identycznego modelu. Tutaj mamy model dużo mniejszy, zwykły. Tu mamy model z serii UCS no i chyba to wszystko. Jeszcze tylko chciałbym Wam pokazać dla wytrwałych, którzy dotarli do tego momentu filmiku. Tak z partyzanta jakoś przeglądając AliExpress, zamówiłem sobie figurkę, samą figurkę, 80 centów, darmowa przesyłka. Zamówiłem ją chyba ze 3 tygodnie temu i się zjawiła Ahsoka Tano. 2 mieczyki świetlne, fajny, super fajny bohater Wojen Klonów, jak i bardzo fajny bohater Star Wars Rebelianci. Polecam Wam Star Wars Rebelianci. W drugim sezonie jest jej pojedynek z Darthem Vaderem. Jak dla mnie jeden chyba z lepszych momentów w całym tym filmowym uniwersum, które przedstawili, bo okazuje się, że Ahsoka jest na równi, wyszkolona ze swoim starym mistrzem. Więc figurka bardzo fajna. Chociaż pewnie mogłoby mieć jakieś kilka lepszych elementów, jak te rękojeści od tych mieczy są takie, widać, gdzieś tam mają jakieś zadziory, ale jako sama figurka, jeśli chodzi o wykonanie jej, to buźka jest też dwustronna, też ciężko się obraca. No to jest Jedi, oni mają bardzo mocno wyćwiczone niektóre mięśnie, to ciężko im przekręcić głowę. Miecze wykonane bardzo fajnie, jeśli chodzi oczywiście o plastik, bo wcześniejsze jakieś miecze, które się trafiły tam w jakichś zestawach, miały bąbelki w środku, czyli odlewy były do bani. Tu widzę, że już troszkę się poprawili. Czupryna Ahsoki też jest całkiem dobrze, nie ma jakichś, gdzie te włosy są jakieś, ale może tak mają być w oryginale. Nadruki ok, figurka ok. Zapraszam Was do subskrypcji i do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam. Jeszcze taki szybki wrzut. Wielkość statku, linijka 30 cm. Jak widzicie, statek ma jakieś 47 cm na stojaku, więc jest to dość duża bestia, zajmująca dużo miejsca, prezentująca się bardzo pięknie.